ostatnim czasie pokazywałem wam szereg, ale to szereg naprawdę różnych klonów, różnych konsol firmy Hyperkin. Różnych retronów. NESy, SNESy, Mega Drive'y, różne kombinacje ileś tam w jednym. No, te konsole swoje kosztują. Ceny zaczynają się od 250, 300, 400 zł. A co powiecie na konsolę, która kosztuje poniżej stówki? Na konsolę, która kosztuje 99 zł? Cześć, tu Bork, Retrogralnie, a dzisiaj konsola Hyperkin Retron 1AV. Zanim jednak przejdziemy do tematu odcinka, kilka słów od naszego partnera, od firmy PCBWay, dostawcy wszelakich produktów i usług związanych z projektowaniem i produkowaniem customowych płytek PCB. Jeśli chcecie zapoznać się z ofertą PCBWay, wejdźcie na ich stronę pcbway.com, zarejestrujcie się tam i otrzymacie wtedy kupon na $5, który wystarczy wam na produkcję 5 sztuk takiej podstawowej, zwykłej płytki PCB. I muszę wam powiedzieć, że większość projektów, które mogliście oglądać na moim kanale związanych z płytkami PCB, właśnie jest zrobionych na takich płytkach za $5. Także zapraszam do zapoznania się z naszym partnerem, a my wracamy do tematu odcinka. Pewnie pamiętacie moją recenzję, dosyć pozytywną recenzję konsoli Hyperkin Retron 1 HD, którą kupiłem sobie specjalnie sam, a dzisiaj mam dla was, można powiedzieć, młodszą, mniejszą siostrę, kuzyna tej konsoli. Jest to konsola Retron 1AV, którą otrzymałem do testów od dystrybutora tych konsol w Polsce. Czym się różni ta konsola od tej konsoli, oprócz oczywiście ceny, ponieważ ta konsola kosztuje od 300, jakieś 250-300 zł, ta natomiast tylko 99 złociszy. Oczywiście z nazwy tej konsoli możecie się już domyślać. Ta konsola nazywa się Retron 1AV. W związku z tym posiada tylko wyjście analogowego wideo. Jest to więc konsola, którą możemy porównywać tak naprawdę głównie z klonami Pegasusów, Famicomów, czyli tym wszystkim, co kupujemy zazwyczaj z Chin, z AliExpressu. Tutaj natomiast mamy coś, co możemy kupić w polskiej dystrybucji, w polskich sklepach z gwarancją i innymi przywilejami, jak na przykład możliwość zwrotu bez problemu takiego produktu. Ponieważ jest to już chyba moja 5. albo 6. recenzja Hyperkina, to daruję sobie rys historyczny i od razu może przejdziemy do unboxingu konsoli. Nad pudełkiem do Retrona nie będę się za bardzo rozwodził. Jak widzicie, ja mam kolorystykę tej konsoli, można powiedzieć, morską, ale oczywiście też można sobie ją zakupić w standardowych kolorach, takich jak biały czy czarny. Wygląd konsoli jest dosyć minimalistyczny, trochę nawiązuje do wyglądu wersji 1 HD, aczkolwiek się od niej różni. Na górze konsoli znajdziemy przycisk Power, przycisk Reset, a także slot na kartridże oczywiście do NES-a. Jeśli chcemy używać sobie kartridże od Famicoma, kartridże od Pegasusa, tak jak w przypadku konsoli Retron 1 HD, musimy wyposażyć się w odpowiednią przejściówkę. Tył konsoli jest bardzo minimalistyczny, znajdziemy tutaj wyjście analogowego dźwięku i wyjście wideo. Bardzo dziwi mnie to, że wyjście jest mono, znaczy nie w tym sensie, że konsola daje dźwięk stereo, ale w takich klonach powinny znajdować się już 2 wyjścia mono, tak by móc podłączyć wygodnie kanał lewy i kanał prawy. Jeśli chodzi o zasilanie, mamy tutaj standardowe gniazdo micro USB. A na przedzie, no dziwnym nie jest, 2 wejścia na kontrolery do NES-a. Wtyczki oczywiście NES-owe, nie Famicomowe, nie Pegasusowe, tylko NES-owe. No co mogę tutaj więcej powiedzieć? Bardzo mała, zgrabna, minimalistyczna konsolka, która nie zajmuje dużo miejsca na biurku czy pod telewizorem. Do konsoli dołączony jest standardowy pad do NES-a, standardowy w tym znaczeniu, że standardowy dla produktów Hyperkina, bardzo fajnie wykonany, bardzo dobrze działający, ergonomiczny, z tyłu posiada takie specjalne wypustki, by się go lepiej trzymało. Co mogę tutaj więcej powiedzieć? Ten model generalnie pada, ta forma pada mi się podoba w tych wszystkich poprzednich konsolach, które testowałem. Zresztą jeśli porównamy go sobie do wersji pada z Hyperkina 1 HD, no to można zauważyć, że jest on tak naprawdę dokładnie tym samym padem. Jedyne co się tutaj różni to nadruk i kolorystyka.
Także te pady są z sobą kompatybilne i oczywiście też są kompatybilne z oryginalnym NES-em. Na spodzie konsoli nie znajdziemy praktycznie nic, nie ma tam na przykład przełącznika między systemami PAL i NTSC. Rodzi się więc pytanie, w jakim systemie działa ta konsola, na to pytanie Wam jeszcze później odpowiem. A jeśli chcecie sobie zobaczyć, jaka jest różnica między wersją konsoli 1AV a 1 HD, no to proszę bardzo, są one, jak mówiłem, podobnej wielkości, chociaż wersja AV jest ciut mniejsza, no i ma inne rozłożenie przycisków i portów na kontrolery. Chociaż oczywiście największą różnicą jest brak wyjścia HDMI, brak wyjścia drugiego kanału audio i brak przełącznika proporcji obrazu, który oczywiście tutaj nie miałby zastosowania. No i tak się ta konsolka prezentuje, całkiem fajna, całkiem ładna, całkiem zgrabna, lżejsza od wersji HD, ale dalej sprawia dobre wrażenie, jeśli chodzi o wygląd. A co z działaniem? Podłączmy więc naszą konsolę. Jako że posiada ona tylko wyjście Composite Video, musimy użyć zwykłego kabelka wideo. Ja tą konsolę podłączam do mojego Grabera, no ale Wy prawdopodobnie będziecie ją podłączać do telewizora CLT czy LCD, raczej CRT. Zasilanie, dowolna ładowarka micro USB. Oczywiście kabelek micro USB jest w zestawie, no ale ja stosuję ładowarkę od Raspberry Pi. I może przetestujmy ją na europejskiej wersji Super Mario Bros. Pierwszą rzeczą, na jaką pewnie zwrócicie uwagę, jest to, że mamy tutaj dosyć dziwną kolorystykę, bo wszyscy kochają narzekać na kolorystykę w klonach Famicoma, w klonach NES-a. Tutaj muszę Was pocieszyć, że taka kolorystyka jest tylko na moim Graberze, bo na telewizorze, szczególnie na telewizorze CRT, ta kolorystyka prezentuje się zupełnie inaczej. Zresztą sami spójrzcie. Proszę bardzo, ta sama konsola podłączona tymi samymi kablami, tylko że do telewizora CRT bezpośrednio, a nie do Grabera. I tutaj kolorystyka jest znacznie bardziej przyjazna i pewnie znacznie bardziej Wam przypadająca do gustu. A jeśli chodzi o podłączenie tej konsolki przez upscaler do telewizora czy monitora LCD, to ja uzyskałem na swoim upscalerze taką kolorystykę, powiedziałbym, pośrodku. Także musicie brać pod uwagę to, że w każdej konsoli to, jak ona na końcu wygląda, zależy naprawdę dużo od telewizora czy upscalera. Drugą rzeczą, jaką pewnie zauważyliście, jest fakt, iż konsola ta chodzi, czy raczej gra ta chodzi zdecydowanie ciut za szybko. Widać to na ekranie i słychać to też w ścieżce dźwiękowej. W związku z tym wrzućmy do tej konsolki może gierkę w wersji na NTSC. No i tutaj szok i niedowierzanie, no może nie do końca szok i niedowierzanie, no bo nie mogło być inaczej. Widzimy, słyszymy, że gra chodzi teraz w poprawnej prędkości działania. W związku z tym możemy założyć, że konsola ta jest konsolą, która działa, jeśli chodzi o prędkość, w NTSC. Zresztą nawet sobie spójrzcie, odpaliłem taki specjalny program testujący NTSC pełną gębą. Ale tutaj musicie już mi trochę uwierzyć na słowo, bo nie chciało mi się tego znowu nagrywać. Jeśli podłączymy tą konsolę pod telewizor, który NTSC nie obsługuje, i ten telewizor powinien wyświetlać nam obraz czarno-biały, to mimo wszystko ten telewizor wyświetla nam obraz kolorowy. Dokładnie, ta konsola, jeśli chodzi o obraz, działa jak PAL. Jak to właściwie możliwe? No bo widzicie, z tym PAL-em i NTSC to jest tak trochę dziwnie. Generalnie w Europie mamy PAL 50 Hz i specjalne kodowanie koloru w właśnie wersji palowskiej. Natomiast w Japonii, w Ameryce mamy NTSC 60 Hz i specjalne kodowanie koloru w wersji NTSC. Natomiast ta konsola, ona działa w takim specyficznym trybie, który być może na przykład osoby, które posiadały kiedyś Atari ST znają. Ten tryb to tryb PAL 60. Ten tryb PAL 60 to jest taki trochę miks NTSC i PAL-u. Jeśli chodzi o ilość klatek, to jest ich 60, tyle co w NTSC. Ale jeśli chodzi o kodowanie kolorów, to kodowanie kolorów jest takie same jak w PAL-u. To sprawia, że nasze stare, dobre telewizory CRT, nawet jeśli nie obsługują bezpośrednio NTSC, są w stanie obraz z tej konsoli wyświetlić poprawnie i to z kolorami. Obraz jest więc wyświetlany na starych telewizorach CRT bez obsługi NTSC, obraz jest więc wyświetlany
na telewizorach z obsługą NTSC i obraz też jest wyświetlany poprawnie przez tam upscalery i grabery. Nie mamy jednak tego przełącznika prędkości działania konsoli. Natomiast w tej konsoli w wersji 1 HD taki przełącznik tutaj z tyłu mamy. Może więc zadacie sobie pytanie, czy nie lepiej kupić sobie tą konsolę, wydając tam 150 zł więcej, posiadając dzięki temu przełącznik na tryb PAL i posiadając kolorowy obraz na telewizorze? No i tutaj szok, zdziwienie. Ja tego naprawdę nie zauważyłem, ponieważ tą konsolę, gdy ją testowałem za pierwszym razem, podłączałem zawsze do telewizorów, które posiadają obsługę NTSC. Otóż, moi kochani, jeśli przez HDMI, co oczywiste, zawsze otrzymacie z tej konsolki obraz kolorowy, to ta konsolka na wyjściach analogowych nadaje NTSC. To oznacza, że jeśli tą konsolkę podłączycie do starego telewizora, który nie obsługuje NTSC, analogowego telewizora, który nie obsługuje NTSC, to zawsze otrzymacie z niej czarno-biały obraz. Natomiast z tej konsoli obraz na telewizorze CRT zawsze będzie kolorowy. No i co jest tak naprawdę lepsze? Być może wrócę do tego na końcu tego filmiku, a na razie wracam do testów tej konsolki. A jeśli chodzi o kompatybilność, no to muszę donieść, że jest bardzo dobrze. Bo to, że Krzysio Card działa na takich konsolach typu klony Famiclona, to jest wiadome od zawsze. Natomiast ta konsola obsługuje też EverDrive'a N8, co takie oczywiste już nie jest, bo większość klonów konsol Pegasów, konsol Famicom czy NES-a daje za mało prądu, by EverDrive'a zasilić. Ja tutaj, ponieważ nie posiadam EverDrive'a dla NES-a, używam EverDrive'a dla Famicoma. Muszę więc zastosować przejściówkę. O tej przejściówce już mówiłem wam wiele razy i ta przejściówka, jak widzicie, z tym klonem NES-a działa. A taka przejściówka wam się na pewno przyda, ponieważ w Polsce głównie są dostępne kartridże do NES-a w wersji PAL, natomiast kartridże do Pegasusa to jest fakt, który powinien być wam znany, ale być może ktoś nie wie lub zapomniał. Te kartridże są w większości przypadków w wersji NTSC. W związku z tym większość gier, które graliście za młodu, graliście w dużym spowolnieniu. Nakręciłem kiedyś o tym filmik. Jeśli jednak te kartridże do Pegasusa włożycie przez przejściówkę do tego klona NES-a, otrzymacie w końcu poprawną prędkość. Ale oczywiście oprócz tego możecie też używać oryginalnych kartridży do NES-a amerykańskiego albo wgrywać gry w wersji NTSC za pomocą Krzysio Carda czy EverDrive'a. A przy okazji używanie kompatybilnego właśnie z tą konsolą EverDrive'a to też możliwość odpalania na NES-ie gier dyskietkowych. Tak, dokładnie dzięki temu kartridżowi możemy sobie odpalić na NES-ie gry dyskietkowe, które normalnie na NES-a dostępne nie były. Oczywiście z tą małą uwagą, że nie będziemy tutaj mieli dostępnego tego dodatkowego kanału audio, który normalnie na Famicomie na stacji dyskietek występował. Niestety jest to związane z konstrukcją kartridża do NES-a, także gry dyskietkowe tak, dodatkowe audio niestety nie. Druga kompatybilność, o której należy wspomnieć przy konsoli, która będzie podłączana do telewizorów CRT zazwyczaj, jest kompatybilność z pistoletami świetlnymi. Tutaj muszę zaznaczyć, iż nie jest tak wcale oczywiste, że klon Pegasusa taką kompatybilność posiada. Gro, ale naprawdę gro współczesnych klonów Pegasusa po podłączeniu do telewizora CRT wcale pistoletów świetlnych nie obsługuje, tylko mało kto na to zwraca uwagę. Tutaj natomiast, jak widzicie, mamy tą kompatybilność zachowaną i możemy sobie spokojnie postrzelać do kaczek. Dobra. Czymże więc jest ta konsola tak naprawdę i komu ją można polecić? Po pierwsze, jest to bardzo tani klon NES-a w wersji NTSC, który można podłączać do naszych europejskich telewizorów CRT nie obsługujących NTSC, a obsługujących PAL. Jeśli więc na przykład posiadacie w swojej kolekcji kartridże na NTSC, ja na przykład takich kartridży miałem całkiem sporo, bo swego czasu one były bardzo tanie. Były tanie, ponieważ NES był bardzo popularny w Ameryce, więc kartridże były tanie, a jeszcze były tanie dodatkowo dlatego, że w Europie nie działały one z naszym palowskim NES-em, także być może część z was takie kartridże
w kolekcji posiada i wtedy ta konsola jest naprawdę fajnym do tego wyborem. Z drugiej strony, jeśli posiadacie w swoim domu klona Pegasusa, czy nawet oryginalnego Pegasusa i posiadacie całą wielką szafę gierek na tych zwykłych, małych, żółtych kasetkach, to wówczas po zakupieniu takiej konsolki i zakupieniu sobie przejściówki z Pegasusa na NES-a będziecie mogli w te same gry zagrać na tej konsoli z prawidłową prędkością. Także po moim pierwszym szoku, jaki odczułem, gdy zauważyłem, że ta konsolka działa w trybie PAL 60, po tym pierwszym szoku muszę wam przyznać się, że ta konsolka jest ciekawą opcją, może nie dla wszystkich, ale dla części z was, szczególnie dla tych, którzy nie posiadają klona amerykańskiego NES-a, a chcieliby taki klon posiadać, oraz dla tych, którzy sobie cenią wygodę podłączania takiej konsolki do monitora CRT, telewizora CRT. Natomiast minusy są oczywiste. Jeśli posiadacie szeroką gamę kartridży w wersji europejskiej, w wersji palowskiej, no to one oczywiście na tej konsoli nie będą działać z dobrą prędkością, gra będzie przyspieszona. Napiszcie więc, co o tym sądzicie, zapraszam do wsparcia naszego kanału, zapraszam na Discorda, pozdrawiam, Borg Retrogralnia.